Jesteśmy w Gwinea-Bissau. Tysiące kilometrów. Do Polski jest jakieś, nie wiem, 9 godzin 10 lotu samolotem. Patrzcie na to. Odwracam. Idziemy teraz do Mercedesa Benza. Drodzy Państwo, tą drogę robią rzecz jasna Chińczycy, którzy przejmują w super inteligentny sposób Afrykę. To się nazywa współczesna kolonizacja. Lipa. Nie podoba mnie się to. Tutaj już mamy, moi drodzy, frontierę. Stoją ciężarówki wyładowane towarem do Gwinei-Bissau, tutaj z Senegalu, moi drodzy. Trzeba zaznaczyć, że Gwinea-Bissau to jedno z najbiedniejszych państw w Afryce, moi towarzysze. Na obecny moment muszę schować kamerę, bo niestety może być przypał. Opuszczamy Senegal, pieczątka wbita. Granica bardzo prowizoryczna. Powiem wam, że kupiłem sobie ryż z jakimś takim warzywem. Z sosem zapłaciłem 600, a wcześniej na początku babka ode mnie ściągnęła 1500, czyli mnie owaliła. Więc cofam, że nie oszukują. Oszukują. Parówka jedna. Takie to jest życie. Nie wiem, czy... Bo tak to niewyraźnie są te granice, że nie wiem, gdzie teraz... No cholera, tam nie ma w ogóle imigracyjnego. Jak ja mam się teraz odnaleźć i gdzie mam wbić pieczątkę, że jestem w Gwinei-Bissau? Chyba muszę wrócić. Gdyby ktoś pierwszy raz podróżował, w ogóle zaczynał podróż i by przyjechał do Afryki Zachodniej, gdyby się ciągał autostopem, to by normalnie zawału dostał. Powiem wam, że no te granice to wyglądają po prostu jak wyrwane z jakiegoś filmu. No zobaczcie, tutaj po prostu to wygląda jak granica. To jest Afryka, moi kochani. To jest prawdziwa Afryka, którą widzicie na kanale. A ja się zajadam pomarańczką, dlatego tak syplenie trochę. Bierzemy kurczaka, zrobimy na ogniu. Dawaj, kogut! Dawaj! Się nie boi. Jeszcze zaraz dziagnie w kolano i będzie. Rejestracja odpadła, to się mazakiem napisało. Na wieczną pamięć. Chłodnia. Chyba. Chłodnia na wieczną pamięć pozostała po stronie na terenie niczyim. Proszę zobaczyć, jaka piękna termitiera. Kunszt budowniczy. Koleżka poprzeczkę powiózł. Poprzeczkę, boisko lokalne. Meczyk będzie rozgrywany na granicy senegalsko-gwinejskiej. Bisauskiej bym powiedział, bo Gwinea Conakry i Gwinea-Bissau, to żeby nie mylić. Dobra, ja się wywijam tutaj na stronę Gwinei-Bissau i się spróbuję to szybko, wiecie, załatwić, żeby się tam nie ciągać, tylko żeby troszkę odjechać od granicy, bo słońce już pomału dochodzi, a jest 16, więc za dużo czasu nie ma. Co ja będę ci, młody, tłumaczyć, jak ja przecież portugalskiego nie znam. Witam serdecznie wszystkich zebranych przed odbiornikami. Pozdrawiam serdecznie z Gwinei-Bissau. Tutaj koleżka chyba był świeżo obcięty siusiak, bo cały czas się trzyma za tego. Pewnie się goi po prostu. Witam serdecznie z Gwinei-Bissau. Zjadłem talerz ryżu z czymś, zjadłem pomarańcz i teraz piję jakiś shit sztuczny. Wszystko bez najmniejszego problemu. Oczywiście nie było smarowane na granicach, bo jak oglądacie mnie już od kilku dobrych lat, jedni, inni może krócej, to wiecie, że ja na granicach łapówek nie daję. Kategorycznie nie i koniec. Taka jest zasada. Przede mną oczywiście jakichś Portugalczyków dwóch posmarowało tam grubo. Nie wiem, czemu oni posmarowali. No ale posmarowali. Kierownik nie posmarował. No i idzie, no.
No powiem wam, że... A co oni tu zrywają? No te odsłaniaki. Zobaczcie, koniec świata. I panele słoneczne. No to ma sens, bo przecież w Afryce jest tyle energii, że te panele to mają sens tutaj jak najbardziej. Ale się zmachałem tym, wiecie co? Powiem wam, że to przekraczanie granic w Afryce to naprawdę potrafi ich wypompować. Tu trzeba pójść, ten powie tam, tu pogadać, tutaj się przetego, tu się popucować, tu poopowiadać. Czemu ta pieczątka stąd, czemu stamtąd? Ja za 30 lat to nie wiem, czy będę miał siłę tak podróżować jak teraz, więc podróżuję. Zobaczcie, jak wypakowane auto. Strasznie mały ruch tutaj po prostu z tej granicy, jak coś jedzie, to wszystko wypchane. Więc to będzie takie troszkę, taka mordownia trochę, żeby się dostać do stolicy Gwinei-Bissau. W stolicy Gwinei-Bissau mam koleżkę, takiego Portugalczyka nagranego, który ma 50 lat i który w Gwinei-Bissau mieszka. Alan. Zobaczymy, czy się uda jutro dojechać tam do Gwinei-Bissau. Ale chyba też się skuszę na jakiś hotelik, bo tam zauważyłem, że jest za 40 parę złotych hotelik, 4-gwiazdkowy, słuchajcie. Więc jest naprawdę o co walczyć, gdzie odpocząć. Więc może zabawię tam nawet ze 2 noce, pomontuję troszkę filmów, bo przyznam szczerze, że od kilku dni nie montowałem, bo nie ma po prostu możliwości montowania. Ważny moment. Paf, poszła piłka, ładnie. Ale tam chłopaków chyba za dużo w drużynie. Widzicie, jak zarąbiście, ja to bym aż w piłkę pograł. Zobaczcie, że już od samej granicy zaczynają się wszelkiego rodzaju tablice pomocowe. Tam pod koniec właśnie, jak jechałem jeszcze w Senegalu, tak samo było. Wsparcie Unii Europejskiej, UNHCR, Union Refugees Agency. No dużo tego. Zobaczcie, też można kupić węgiel kamienny. Tak jak kiedyś było w Zambii, jak jechałem. Taki worek, kupujesz sobie węgla kamiennego. No nie ma co ukrywać. Gwinea-Bissau przewodzi tak, w orzeszkach arachidowych, w orzechach nerkowca oraz proszę ja was właśnie w wypalaniu węgla drzewnego, który ma tutaj bardzo, bardzo dobrą jakość. Co ja muszę powiedzieć, moi drodzy, no nikt nie zaczepia, nikt nie zatrzymuje, policja nie zatrzymuje, nikt gitary nie zawraca. Płynne przejście, Gambia angielski, Senegal francuski, proszę ja was, Gwinea-Bissau portugalski, 3 języki, szok, normalnie mózg pęka. Tak o, zmiana języków i zmiana waluty. I to się robi taki miks, że normalnie powiem wam, że aż ciężko się do tego przyzwyczaić. Jest to pierwsze miasto w Gwinei-Bissau i powiem wam, że jest tak dużo dzieci, że ja w życiu tyle dzieci nie widziałem na oczy w jednym miasteczku albo większej wiosce. Naprawdę po prostu się wynurzają hordami. Jest ich po prostu ogrom. Na boiskach jest drużyna, to po prostu jakby 4 drużyny w tym samym czasie grały. Normalnie jest tak dużo, że szok. Idę sobie, no noclegu to ja dzisiaj nie mam. Idę, patrzę, znak kościół. To od razu bramka, pukam do księdza, krzyczę. Czy można? Proszę księdza, ksiądz mówi można. No to jestem. Proszę, a to jest moi drodzy kościół. Pierwszy kościół w Gwinea-Bissau. Tutaj nie wiem, czy światełko będzie można zapalić. Oczywiście światełka nie ma, ale spróbuję wam chociaż tak pokazać. Ławeczki. Taki bym powiedział proste. Prościutkie wszystko. Zobaczcie. Tutaj główny ołtarz i wierni mogą się modlić. Jako pogląd, moi drodzy, tutaj w Gwinea-Bissau jest około 10% chrześcijan, a to jest jeden z nich. Jaka mordeczka. No jestem u księdza i dzieci księdza bronią nas od sąsiadów. Widzieliście, jak pogonili? Proszę bardzo, walka. Wojna światów. Wojna światów. Moi ludzie.
Masa pengen Itu ya. Saya tapi just tanop unsam. Ale simum. To jest jakości. Si. Wszystko może. To jest jakości 200 łapek, 2 miliony Luis larga. bakterii. Francis, ¿qué quiere beber en Francis? No, English. Co to jest? Co? English. Para una chorra. English kenapa? Algo. Uwaga, uwaga, puszczamy. Larga. Puszczamy, bo... O, Fala mo po larga. Luis larga. Kenapa sih? larga. Larga. Patrón cookies. Varias ya como y para Larga. A ver, No dobrze jest, no. ¿Quién can hacer? Zobaczcie jaką fryzurkę ma dzidzia. Patrón, mire eso. Tutaj ma takie kończuszki, a tutaj takie kucyki, tutaj pipki takie, pompki. Wow, so perfect. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nowy dzień, nowe przygody. Zastanawiacie się, gdzie jestem. Jestem w tym samym miejscu, co mówiłem, że jestem, przy kościele, na plebanii. Proszę bardzo, dzieci to wstają chyba do mnie o 5 już. Spać nie mogą, nie wiem dlaczego. Jak pogadaliśmy sobie z księdzem wczoraj wieczorem. Bardzo fajny ksiądz. Bardzo taki, wiecie, ciepły gość. No jejku, no super. W ogóle tutaj w Gwinei-Bissau ludzie są bardzo, powiedziałbym, kulturalni, nie zaczepiają i bardzo mili. Jak już podejdziesz do nich, to są super mili. W ogóle szok. Patrzcie na to. To jest moja drużyna, a tutaj kościół, moi drodzy, który został utworzony przez Niemców w 1989 roku, czyli mnie jeszcze kierownika na świecie nie było. Czas wstawać. Tutaj sąsiedzi, pranko. Kumpel będzie nagrywał teraz. Ksiądz, poczekaj, Luis, poczekaj moment. Ksiądz też uczy w wolnych chwilach dzieci portugalskiego. Uczy po prostu swoich, wiesz, dzieci rzeczy, które one się uczą w szkole. A najlepsze, ja dzisiaj spałem tutaj i rozstawiłem sobie namiot, spakowałem się ładnie, patrzę, brakuje kilku rzeczy. Kapelusza brakuje, tutaj w ogóle i się co okazało? Że dziewczyny wzięły, bo śmierdziały moje rzeczy i wzięły uprały. No i moje rzeczy uprane. Taka jest gościnność, taka jest, zobaczcie, otwartość na drugiego człowieka. Naprawdę niesamowite. I zobaczcie, uczą się tutaj. Główny aktor Louis, pan brzuszek. Tu mamy głównego aktora Kasawę. Kasawę można jeść, moi drodzy, też na surowo. Oczywiście nie polecam, bo może brzuch później bardzo boleć, ale żeby zrobić tak konkretnie kasawę, trzeba obrać ze skórki z zewnątrz. Tutaj dziewczyny ogarniają i później co? Węgielek. I jak masz węgiel drzewny, to jest węgiel drzewny. Tak jak wam powiedziałam, świetna jakość tutaj węgla drzewnego w Gwinei-Bissau. Do takiego właśnie piecyka, zobaczcie, dziewczynka ma może, nie wiem, 11 lat, 10 i tutaj ogarnia. Tutaj nawet, wiecie, nożami dzieci wszystko ogarniają same. Proszę zobaczyć, jak kasawę obrabia koleżanka. No. Proszę bardzo. No. Widzisz, dziku? To się nazywa nie niezależność, tylko jak to nazwać? To, że dzieci sobie radzą już w tak młodym wieku. Nie pamiętam, brakuje mi słowa. No zobaczcie, rozpali, zaraz ten i kasawę zrobią. Też trzeba zaznaczyć, że ksiądz ma 4 swoich dzieci, a pozostałe dzieci nie są księdza, to są z rodziny. Ksiądz ma lepsze warunki ogólnie finansowe i lepsze warunki do tego, żeby wychować dzieci, więc pomaga też swoim po prostu braciom i siostrom, żeby wykształcić, więc one mieszkają u niego. Wiecie, o co chodzi, no? I wszystkimi się opiekują jak brat i siostra. To jest piękne. Nice. Pięknie, widzicie? I zaraz to się rozpali. Spokojnie, pomalutku. Idziemy. Ja idę kupić z księdzem kartę SIM, żeby się zaplułem. Santo Domingo. Święte miasto. Santo, czyli święte.
No właśnie, zobaczcie, tak, mamy tutaj, tak jak wspomniałem, mangowca i mamy tutaj drzewo, to nie akurat, to nie te, ale tam wcześniej, później też są takie właśnie drzewa, z których można robić łodzie i z których można robić meble. Więc tutaj no świat jest samowystarczalny. No i też tutaj jeszcze ten, pokażę wam nazwę restauracji, pliki. Pliki z Afryki, wiecie, jak pliki na komputerze. Słuchajcie, załatwiliśmy z księdzem elegancko kartę SIM, więc mam teraz kontakt ze światem. Over there? Czekaj, ale mi śmierdzi spod pach, mówię wam. Mówię do księdza, że trzeba podskoczyć, żebym umył pachy, bo jakoś nie poczułem wcześniej, ale wpadam do tego kupić kartę i myślę sobie, o kurde, ale od ziomka śmierdzi od tego, co sprzedaje. No i myślę sobie, niuchnę swoją pachę, bo to wiecie, taka hipokryzja trochę w momencie, kiedy mówisz, że od kogoś śmierdzi, a nie wiesz, czy od ciebie śmierdzi. No i załadowałem jednego niucha spod swojej pachy, no mówię wam, no tragedia. Ale to pewnie dlatego, że gorąco i się po prostu ciało pracuje, nie? W nocy. Więc będę musiał się umyć, bo inaczej to przypał. Spójrzcie na to. Billboard edukacyjny, czyli nie sramy po kątach, bo roznosi to choroby. Sramy w specjalnym miejscu, tak jak tutaj. Zarąbiście. To jest świetna sprawa. Tutaj też nie sprzątamy podwórka, tutaj nie widać co dokładnie. Sprzątamy podwórka wodą, bo woda jest, wiecie, potrzebna, ważna, jest jej mało, zasoby są ograniczone. Tylko jak chcemy posprzątać, to bierzemy miotełkę i miotełką sprzątamy. Więc widzicie, naprawdę ta edukacja tutaj w taki prosty, wydawałoby się, sposób przynosi efekty. I jeszcze dość taką ciekawą sytuacją jest, kiedy przychodzisz jeść z jednej michy, to pytają, czy masz umytą rękę. No bo są, widzicie, świadomi tego, że możesz mieć jakieś bakterie na ręku, prawda? Więc to jest super, że ta świadomość po prostu rośnie. Kolejny program sponsorowany przez Portugalię we współpracy z Unią Europejską, który ma na celu pomoc w zwalczaniu śmiertelności dzieci, przy porodach i też matek. Więc no to powiem wam, że tego typu programy to jest to, czego potrzebują tutaj. Jesteśmy teraz przy lokalnym szpitalu i powiem wam, że ciekaw jestem, jak to musiało wyglądać w czasie świrusa. To musiało naprawdę tutaj mocno zamieszać, przynajmniej w początkowych fazach. Tak sobie to wyobrażam. Tutaj mamy aptekę szpitalną i w aptece szpitalnej, jeżeli ktoś nie ma pieniążków, no to mogą mu wydać ogólnie leki taniej, ale rzecz jasna jest cennik, w którym operują i ten cennik jest rzecz jasna też niższy niż w takiej normalnej aptece komercyjnej, w której sprzedają leki z marżą po prostu. Tutaj z dyrektorem sobie pogadaliśmy, wytłumaczył mi co i jak tutaj działa, więc jeszcze zaraz wam poopowiadam chwilkę, jak się uda. Jednak finalnie nie udało się wejść tam na tyły i pokazać wam od środka szpitala, bo widzicie, no dyrektor nie mówi w ogóle po angielsku, ale powiem wam, że robią świetną robotę. No, pomoc tutaj lokalnym jest naprawdę na ichniejsze warunki, na bardzo dobrym poziomie. Zobaczcie, nawet mają karetkę i samochód terenowy, gdzie mogą dojechać do jakiejś tam wioseczki, pomóc, wiecie, ludziom. Super akcja. Dyrektor poprosił tylko o zdjęcie. Wiadomo, jak to jest, jak przyjeżdża kierownik, to foto musi być. No i co? I jestem dumny. Jestem w ogóle dumny z takiego projektu i pieniądze z Unii na tego typu rzeczy w Afryce kierownicze przyzwolenie mają. Jesteśmy w Gwinea-Bissau. Tysiące kilometrów. Do Polski jest jakieś, nie wiem, 9 godzin, 10 lotu samolotem. Patrzcie na to. Odwracam. Idziemy teraz do Mercedesa Benza. Proszę na rejestrację spojrzeć. Oki, nie wiem skąd jest ok. Możecie mi powiedzieć w komentarzach. No ale mamy rejestrację polską w Gwinei-Bissau. Czujecie to? Ja pierdzielę, szok. Do you know from where it is? No. Poland. Oh, okay. This is from Poland, bro. Zobaczcie, no to oznacza, że ten samochód został przywieziony z Polski. Tak jest, przywieziony kontenerowcem. Zobaczmy, co oni tutaj sprzedają.
sprzedają muszelki. For what is this? To eat. You crush and eat. Ale jaja, zobaczcie, muszle, które się je. Miażdżysz je, ścierasz na proszek, gotujesz jakoś i jesz. Oczywiście pewnie przebogate w kalcjum, czyli w wapno, które jest tutaj niezbędne do tego, żeby kości się nie łamały. Wiecie, o co chodzi. A to ciekawe. No i rzecz jasna, kasawa. Ugotowana już. Na szybko można kupić i zjeść. No i co? I tutaj chodzi taki naturalny odkurzacz w postaci tej kozy i ona dojada wszystko, co tylko spadnie na ziemię. Wczoraj właśnie taką tabliczkę zobaczyłem. Powiem wam, że i tak mnie natchnęło. Myślę, idę. No i tak trafiłem tutaj na księdza. Na kościele nie widać krzyża, bo się już po prostu zdarł. No i tak to przyciąganie, siła przyciągania, moi drodzy. Zobaczcie, to ugotowały dzieci. Ryba, ryż i tutaj inne warzywka. Zobaczcie, dzieciaki to ugotowały. Szok. Same, bo mama w pracy, nie? Yeah. Wow, incredible. The children, they are independent. They know how to cook, they will know how to clean. Amazing. 3 lata ma. 3 lata ma Bobek. Louis Vuitton. Zobaczcie, starszyzna się najadła i teraz ekipa dzieciaków. Is good? Teraz ekipa dzieciaków je bardzo smaczne jedzonko. Ale najpierw jedzą dorośli i wydawałoby się, wiecie, że dom taki, powiedziałbym, wyższy poziom, nie? Ale zasada jest zachowana ze starych czasów. Nic się tutaj nie marnuje, a resztki zjedzą zwierzęta. A, i jeszcze ja wam pokażę studnię z wodą. Studnię z wodą wam, oczywiście satelita, tak, żeby oglądać mecze sobie się, rozrywka. Satelita też jest takim, wiecie, do suszenia miejscem, ale to jest dość ciekawy aspekt, czyli studnia. Jak myślicie, ile metrów trzeba kopać, żeby dostać się do wody pitnej? No, zgadujcie. To ja wam zaraz powiem. 7 metrów. 7 metrów, betonowe bloki, tak jak u nas w Polsce na wioskach. 7 metrów jest woda pitna, czysta do spożycia. Tutaj ta studnia została zrobiona w 2019 roku, czyli relatywnie niedawno. Wszystko zapisane, jakie bloki, jakiej wysokości, jaki jest promień. Wszystko jest zapisane, moi drodzy. No więc powiem wam, że jestem zdziwiony, że tak płytko, nie? 7 metrów. Gdyby tutaj nie edukowali odnośnie oddawania fekaliów na prawo i na lewo, to niestety te fekalia mogłyby przeniknąć do wody gruntowej, czyli do tych 7 metrów i mogłoby być, wiecie, po prostu epidemia, zakażenie bakteryjno-wirusowe tutaj. No ale zobaczcie, edukują i wszystko dobrze idzie. To dzieci nagotowały i dzieci później sprzątają i dzieci później wszystko robią. Starszyzna siedzi. Gość nie robi nic. Gość może leniwie odpoczywać. Dzieci wszystko ogarniają od A do Z. I też zauważcie, że nie ma na podwórku zabawek. Bawią się wszystkim, czym można. Oponą, kapciem. Bawią się ze sobą, kulką. Śmieją się ze mnie, że nie wiem, co to jest. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałam, a to jest ugotowany, upieczony maniok. Później jest zmiażdżony. No i robi się takie małe, nie wiem, no jak to nazwać, gołąbki z manioku. Później się na ogień daje i później wychodzą takie pyszne właśnie farfocle. No. Patrzcie, młody dojada wszędzie. Louis, 3 lata. Najbardziej energetyczny. Tu jedzą, tu się uczą, tu rozmawiają, tu się bawią. Rodzina, siła rodziny. Siła rodziny. Co tam, Louis, dziko? Tu mamy, nie wiem, co to znaczy, nie wiem, Louis, co to znaczy. Louis po polsku za bardzo nie mówi. Słuchajcie, ja muszę iść zaraz, bo jest 14, a ponad 120 km samochodem się normalnie robi 3 godziny, czyli trzeba plus minus 5 do 6 do 7 nawet godzin mogę to robić. Pranie wstawione dzisiaj rano, wszystko już wyschło. Można ruszać w trasę, koszula, życiem przeturlana, też gotowa do drogi. Gotowa? O kurde, spadło. Nie mówcie koleżance, bo ona krzyczy. Żegnam się
Ze wszystkimi już. Niestety tutaj Louis ze mną nie możesz iść. Plecaka nie masz i śpiwora. Elo Luli, 5. Paf. Trzymaj się Louis. Ale się walnąłem w głowę. Ałaja. W ramkę się walnąłem. Drugi raz. Dzisiaj pierwszy raz wychodziłem, się walnąłem i teraz drugi raz. Nie zauważyłem, że one są takie niskie. O kurde, aż mi się w głowie zakręciło. Nic tutaj nie wyszło? Ale gość, co? Wyszedł od księdza i prawie przestawił bramkę. Ja pierdzielę. Najgorzej to jak w zęby, tak jak uderzasz w zęby. Tragedia. Bye bye Louis! Spokojnie, spokojnie, ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia, czołem!